Witajcie! Dziś ponownie zabieramy Was w Dolinę Bobru, gdzie znajdziecie nie tylko malownicze krajobrazy z doliną rzeki i otaczającymi ją skałami, ale także liczne zamki, pałace i ogrody. Kotlina Jeleniogórska, której częścią jest Dolina Bobru, zyskała przez to przydomek polskiej Doliny Loary, a marketingowo często nazywana jest po prostu Doliną Pałaców i Ogrodów. To tu co kilka kilometrów napotkacie na imponujące zamki i eleganckie pałace, każdy otoczony bujnymi parkami lub ogrodami. Podczas wyprawy odkryjemy 3 wyjątkowe obiekty. Każdy z nich pochodzi z innej epoki i reprezentuje odmienny styl architektoniczny, dając Wam przedsmak różnorodności, jaką oferuje ten region. Zapraszamy Was na wyprawę szlakiem zamków i pałaców Doliny Bobru. Dziękujemy, że wędrujecie z nami szlakiem zamków i pałaców Doliny Bobru. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu filmy będą miały szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Niektórzy z Was zadają sobie pewnie pytanie, skąd tu aż tyle wspaniałych rezydencji i pałaców. Wytłumaczenie jest dość proste. W XIX wieku dwór pruski zadecydował, że to właśnie te okolice idealnie nadadzą się do wypoczynku dla samego monarchy. Ta decyzja szybko rozsławiła Kotlinę Jeleniogórską wśród pruskich elit, które jak to elity zawsze lubiły podążać za trendami wyznaczonymi przez władcę. W końcu gdzie król, tam i wielu możnych liczących na okazję do nawiązania koneksji. Dzięki temu w okolicy zaczęto wznosić arystokratyczne pałace, rezydencje i zameczki, a okolice Jeleniej Góry zasłynęły jako śląskie Elizjum. To tu wśród ruin starych piastowskich murów wyrosły wystawne pałace otoczone pięknymi parkami i ogrodami. Pierwszym obiektem na naszym szlaku będzie najmłodszy, ale za to zaliczany do najbardziej rozpoznawalnych pałaców w okolicy, czyli pałac w Wojanowie. Niegdysiejsza rezydencja rodziny von Sedlitz, a następnie pruskiej księżniczki Luizy, której wojnowską posiadłość sprezentował ojciec, znany szerzej jako cesarz Fryderyk Wilhelm III. Po przejściach i wojnach, które nie ominęły budowli, dziś pałac w Wojanowie to elegancki hotel. Warto go odwiedzić i obejrzeć, podziwiając przy okazji ogrom pracy, jaki został włożony w przywrócenie świetności historycznym murom. Od warownego dworu po romantyczną neogotycką posiadłość.
Historia majątków w Wojnowie jest dość zawiła. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą jeszcze z 1281 roku, ale dopiero Nickel von Zedlitz buduje tu w latach 1603-1607 renesansowy dwór warowny. Niedługo jednak cieszył właścicieli, bo już w trakcie wojny 30-letniej w 1642 roku spalili go Szwedzi. Odbudowano go w stylu barokowym w 1667 roku, kiedy właścicielem dóbr był Christoph von Zedlitz. Nad portalem kazał on umieścić herby przodków swoich oraz swojej żony. W XVIII wieku obiekt zmieniał często właścicieli. Jednym z nich był szwajcarski kupiec Daniel von Buchs, który zlecił przebudowę dworu w barokowy pałac. Dobra wojnowskie w 1817 roku przejął Karl Sigismund von Rotkirch, który odsprzedał je w 1831 roku Karlowi Albrechtowi Icke, radcy sądowemu Królestwa Pruskiego. To na jego zlecenie pałac gruntownie przebudowano w modnym wówczas stylu neogotyckim. Przebudowę przypisywano znakomitemu architektowi królewskiemu Karlowi Friedrichowi Schinklowi, ale ostatnio przeprowadzone badania wskazują raczej na jego uczniów. W jej wyniku pałac całkowicie zmienił swoje oblicze. Z warownego dworu, dekorowanego później barokowym kostiumem, przekształcony został w romantyczną rezydencję dworską. Zyskał dodatkowe piętro, a alkieżowe narożne wieże zakończone belwederami nadały mu charakterystyczny i unikalny na Śląsku wygląd. Nowe dekoracje nawiązywały do angielskiego gotyku. W 1839 roku Icke przeniósł się do Królestwa Polskiego. Wystawiony na sprzedaż majątek zakupił dla swojej córki Luizy Niderlandzkiej król pruski Fryderyk Wilhelm III, który często przebywał w pobliskich Mysłakowicach, swojej letniej rezydencji. Dzięki staraniom pary książęcej obiekt zyskał przepiękny park krajobrazowy. Jego projektantem był znakomity architekt krajobrazu, dyrektor pruskich ogrodów królewskich Peter Josef Lenne. Niewielkiej przebudowy romantycznej rezydencji książęcej dokonał uczeń Schinkla Friedrich August Stule lub architekt księcia orańskiego Hermann Wenzel. W 1889 roku majątek odziedziczyła córka pary książęcej Maria Zufind. Do 1945 roku dobra wojanowskie jeszcze kilkukrotnie zmieniały właścicieli. Podczas II wojny światowej w pałacu mieszkali jeńcy wojenni, którzy pracowali w pobliskiej fabryce papieru w Dąbrownicy. Po zakończeniu działań wojennych pałac podzielił los innych śląskich rezydencji. Najpierw został splądrowany, a później był wykorzystywany jako budynek administracyjny powstałego w majątku PGR-u oraz mieszkania dla robotników rolnych. Zaniedbany i nieremontowany popadł w ruinę. W 1995 roku został zakupiony przez włoską firmę i poddany pracom zabezpieczającym. Nie odzyskał jednak dawnej świetności, a gdy w 2002 roku strawił go pożar, ponownie został wystawiony na sprzedaż. Obecni właściciele gruntownie odrestaurowali pałac w latach 2005-2007. Była to jedna z największych rewitalizacji pałacowych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Dawny blask odzyskał nie tylko pałac, ale także wszystkie pozostałe obiekty i park. Powstał tu ekskluzywny hotel z częścią konferencyjną i rekreacyjną. Niestety ze względu na hotelowy charakter obiektu nie można go zwiedzać wewnątrz. Warto jednak wejść na dziedziniec i po awizacji w recepcji pospacerować wśród zabytkowych budynków, podziwiając piękno rezydencji księżniczki niderlandzkiej Luizy. Dziś ta okazała budowla wygląda niczym pałac z bajki, a jeszcze większego uroku dodaje jej dziedziniec z fontanną i zadbaną zielenią. Budynek w stylu angielskiego neogotyku z 4 cylindrycznymi wieżami w narożach i 2 oranżeriami robi wrażenie. Warto także pospacerować po 17-hektarowym parku, w którym znajduje się wiele ścieżek. Można tu również usiąść na chwilę nad stawem zasilanym z rzeki Bóbr. To miejsce idealnie nadaje się na zdjęcia z pałacem w pełnej krasie.
Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie jest jedną z najwspanialszych i najlepiej zachowanych budowli tego typu w Europie Środkowej. Jest niezwykle cennym zabytkiem średniowiecznej architektury świeckiej. Znajdziecie tu również najstarsze na terenie Polski drewniane stropy i jedyne na świecie malowidła z epizodami z życia Sir Lancelota z jeziora, zachowane in situ. Doskonały stan zachowania i unikalny charakter jej wnętrza sprawia, że nie sposób ominąć wieży w Siedlęcinie podczas wędrówki Doliną Bobru. Fundatorem i pierwszym właścicielem wieży był zapewne książę Henryk I Jaworski, który wzniósł ją po 1313 roku, zapewne w celu kontroli szlaku handlowego biegnącego z Jeleniej Góry do Wlenia i dalej do Lwówka. Prawdopodobnie warownia początkowo pełniła również funkcję książęcego dworu myśliwskiego. Po śmierci Henryka Siedlęcin przeszedł na własność jego bratanka Bolka II, a następnie księżnej wdowy i dożywotniej władczyni państwa świdnicko-jaworskiego Agnieszki Habsburżanki. Pierwszym śladem przekazania wieży w ręce prywatne jest zapis Agnieszki, która nadała prawo niższego i wyższego sądownictwa w Siedlęcinie rycerzowi Johanowi von Reden, prawdopodobnie dworzaninowi Bolka II i domniemanemu burgrabiemu zamku Wleń. Dopiero od tej chwili możemy mówić o wieży jako własności rycerskiej. Wieże obronne po raz pierwszy pojawiły się w X wieku we Francji. Początkowo stawiano je z drewna, często w formie grudka otoczonego rowem i palisadą. Murowane pojawiły się w krajach południowej i zachodniej Europy w XII wieku. Ich układ przestrzenny był prosty i składał się najczęściej z 3 lub 4 kondygnacji, gdzie komunikacje pomiędzy nimi zapewniały zewnętrzne, a w późniejszych czasach wewnętrzne schody. Tego typu wieże budowane były zarówno przez władców, jak i przez bogate rycerstwo, co miało nie tylko zapewnić bezpieczeństwo, ale przede wszystkim podkreślało wysoki status społeczny i majątkowy ich fundatorów. Na Śląsku tego typu budowle pojawiły się w pierwszej połowie XIII stulecia. Wieża w Siedlęcinie została wzniesiona z kamienia na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 20 na 14,5 metra. Pierwotnie miała 3 kondygnacje oraz piwnicę i otoczona była murem obronnym i fosą. W murze obronnym znajdowała się niewielka wieża bramna, do której prowadził most. Wieżę oryginalnie wieńczył krenelarz, którego ślady do dziś są widoczne na najwyższej kondygnacji wieży. Wieża aż do końca II wojny światowej pozostawała w rękach znamienitych rodów dolnośląskich. Spłonęła w 1575 roku w nieznanych nam okolicznościach. Wkrótce jednak została odbudowana ze zmianami w formie i funkcji użytkowej niektórych jej segmentów. Wykuto nowe okna, zamurowano blanki na najwyższej kondygnacji, a całość nakryto nowym dachem. W XVII stuleciu Szawgoczowie powiększyli budynki dworskie, co wymusiło częściową likwidację średniowiecznej fosy, która wówczas już nie miała zastosowania. Sama wieża przestała natomiast pełnić funkcje mieszkalne jeszcze przed 1800 rokiem, gdy zburzono przylegający do niej mur i po adaptacji na spichlerz włączono w kompleks zabudowań dworskich. Nikły już, lecz wciąż czytelny zarys średniowiecznego założenia ostatecznie został zatarty około 1840 roku, kiedy rozebrano pozostałości muru obronnego i zasypano resztki fosy w części południowej zamku. W 1887 roku inspektor podatkowy z Jeleniej Góry Wilhelm Klose dokonał sensacyjnego odkrycia, odnajdując pod grubą warstwą tynku średniowieczną polichromię zdobiącą ściany pomieszczenia trzeciej kondygnacji. Wówczas mylnie interpretowano jej jako freski obrazujące historię Iwajna. Pomimo tego gotycka budowla nie stanowiła jeszcze wielkiej atrakcji turystycznej, o czym świadczą relacje prasowe z pobytu we wsi siostry cesarza Niemiec, która zignorowała wieżę i zdobiące ją malowidła. Pierwsze
prace archeologiczne przeprowadzono na zamku w roku 1936, kiedy pod nadzorem wrocławskiego artysty Johana Drobka dokonano przemalowań wielowiekowych fresków, jak się później okazało, zawierających wiele błędów, w wyniku których opowiedziana za ich pośrednictwem historia odbierana była początkowo jako przedstawienie fundacji klasztoru cystersów w Krzeszowie. Podczas II wojny światowej na wieży umieszczono magazyn zbiorów Muzeum Rzemiosła i Starożytności z Wrocławia, Instytutu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także cennych druków i rękopisów przeniesionych tutaj z Biblioteki von Szafgoczów w Cieplicach. Latem 1945 roku zbiory te wywieziono do muzeów położonych w Polsce centralnej i we Wrocławiu, a wewnątrz urządzono tymczasowy szpital polowy. Na początku lat 50. po przejęciu dawnego folwarku przez Państwowe Gospodarstwo Rolne budynki dworskie zaadaptowano na mieszkania pracownicze. Pomimo tego patronat nad wieżą objął lokalny oddział PTTK, który dbał o zachowanie budynku w pierwotnym kształcie. Oprócz wspomnianych wcześniej malowideł we wnętrzu wieży można zobaczyć charakterystyczne wnęki okienne. Umieszczone w nich ławki nazywano sediliami i wykorzystywano do odpoczynku i poufnych rozmów. Być może już za czasów książąt piastowskich zapadały tu najważniejsze decyzje dotyczące losów księstwa. Po upadku PRL-u zabytek stał się własnością gminy Jeżów Sudecki. Zaopiekowało się nią Towarzystwo Przyjaciół Siedlęcina w celu utworzenia Euroregionalnego Ośrodka Kultury Dworskiej i Rycerskiej. Niestety pożar, będący efektem braku wyobraźni organizatora Festiwalu Pieśni Dworskiej w 1998 roku, szybko zdławił zapędy. Przyczyną zapruszenia ognia była próba rozpalenia w kominku na drugiej kondygnacji. Od 2001 roku właścicielem wieży jest Fundacja Zamek Chudów. Wspiera ją założone w 2010 roku Stowarzyszenie Wieża Książęca w Siedlęcinie. Witam Państwa bardzo serdecznie w Wieży Książęcej w Siedlęcinie, która została wybudowana w 1313 roku przez księcia Henryka Jaworskiego. Po pierwsze jako obiekt rezydencjonalny dla księcia, który przyjeżdżał tutaj na polowania, a dodatkowo jako strażnica, ponieważ tutaj jesteśmy w najniższym obniżeniu Bobru i to tutaj łączyły się drogi kupieckie, szlaki handlowe i tędy można było przejść na drugą stronę rzeki. Co jest bardzo ciekawego w naszej wieży tutaj do zobaczenia, to są oczywiście nasze oryginalne belki stropowe, które zostały wykonane w 1313, 14 i 15 roku. Zostało to wszystko przebadane dendrochronologicznie, więc na tą chwilę są to jedyne w Polsce oryginalnie zachowane XIV-wieczne belki stropowe. Wieża nigdy nie zostaje zniszczona w czasie żadnych działań wojennych, więc stoi w oryginale od ponad 700 lat. Jest to wieża książęca o gabarytach 14, 21, 21 metrów do góry, plus więźba dachowa, która jest też naszą taką największą ciekawostką, bo ma 14 metrów wysokości, jest wykonana bez ani jednego gwoździa i ma zaledwie 450 lat. Dodatkowo można tutaj zobaczyć też jedyny w Polsce działający, oryginalny zamek ryglowy, który pochodzi z roku 1313. Za nami możemy zobaczyć jedno z najstarszych malowideł. Takich malowideł jest 14 świeckich w Polsce, to jest jedno z nich. Ale dodatkowo jest to malowidło przedstawiające legendę o Sir Lancelocie, rycerzu z jeziora i jest na tą chwilę uważane za malowidło jedyne takie na całym świecie zachowane in situ, czyli tak jak zostało namalowane w 1346 roku, tak zostało zachowane do dnia dzisiejszego. Odnaleziony jego fragment zostaje w 1880 roku, a całość malowidła zostało zakonserwowane w 2006 dzięki Fundacji Zamek Chudów. No i dzisiaj możemy się tym dziełem cieszyć, oglądając go tutaj, słuchając naszego przewodnickiego oprowadzania, słuchając legendy i tych wszystkich ciekawostek.
Na zakończenie naszej wycieczki po pałacach i zamkach Doliny Bobru odwiedzamy najstarszą z warowni i według niektórych badaczy również najstarszą murowaną na obecnych ziemiach Polski, czyli Zamek Lenno we Wleniu. Ruiny tej majestatycznej budowli stoją na górze zamkowej na wysokości około 400 metrów nad poziomem morza. Zamek Wleń to 850 lat historii pełnej zwrotów akcji i przepiękne widoki na Karkonosze. Znajdujemy się na zamku we Wleniu. To miejsce było już zamieszkałe w X wieku, czyli wcześniej istniał tu gród, a w 1155 roku było to wymieniane jako już kasztelania, kasztelania Walan. Swoje założenie murowane poczyna równolegle z objęciem rządów tutaj na tych terenach Bolesława I Wysokiego. Bolesław I Wysoki to taki, ja się trochę śmieję, że kubica tamtych czasów. My mało troszeczkę się w szkole dowiadujemy o nim, ale jest to postać, którą warto poznać. Syn Władysława Wygnańca, dzieciństwo spędził poza granicami kraju. Tam też napatrzył się i na architekturę, i na kulturę europejską. Dostał te tereny na powrót i nie do końca chciano go wpuścić do Legnicy czy Wrocławia, tych większych miast, więc musiał sobie gdzieś obrać siedzibę i właśnie tą kasztelanię Walan wybrał jako to miejsce. Pewnie z tego tytułu, że tu nieopodal przebiegał trakt handlowy największy w Europie, Via Regia, i odnoga tego traktu handlowego wiodła właśnie tutaj u podnóża naszej kasztelanii, więc ta kasztelania strzegła przeprawy na Bobrze, a dodatkowo znajdowała się w granicach, na granicy Księstwa Piastowskiego, także strzegła tych granic. Stąd też pewnie ważne strategicznie miejsce i stąd też pewnie Bolesław wybrał to miejsce na tą siedzibę. Cała góra zamkowa jest, tym fachowym językiem nazywając, pozostałością po podwodnej erupcji wulkanicznej, czyli tak zwanym wygasłym podwodnym wulkanem. I sam zamek jest posadowiony na tak zwanej poduszce bazaltowej, czy lawie poduszkowej, czyli takich skałach, które magma jak wypływała z tego wulkanu, to natychmiastowo zastygała, tworząc takie skały, które wyglądają troszeczkę jak bochenki chleba. Jak takie otoczaki z rzeki. To nie jest taki typowy kształt skały, jak sobie zawsze ją wyobrażamy. I ma właśnie taki zielonkawy kolor. Wnuk świętej Jadwigi to już taki święty nie był. I on nam troszeczkę tą taką ładną opinię o tym zamku trochę ją popsuł. A mam tutaj na myśli Bolesława Rogatkę. Według źródeł Rogatka urządził sobie z tego zamku śląskie Alcatraz. Więzienie nie do zdobycia. Tak mu się naprzykrzyli wszyscy, że już za młodu, że się chłopak zawziął i jak mu ktoś później nacisnął na odcisk, to się nie szczypał. I tak też było między innymi z biskupem wrocławskim Tomaszem. Rogatka zażądał, żeby Tomasz mu płacił podatki jak każdy równy z równym. Biskup powiedział, że tego nie zrobi, więc się Rogatka wnerwił. Dorwał biskupa w piżamie pod Sobótką, wsadził go na najgorszą szkapę, jaką znalazł i przywiózł go tutaj. I w tej właśnie sześciobocznej wieży trzymał biskupa podobno pół roku, aż biskup nie pękł, nie poszedł na to, co sobie Rogatka wymyślił. W tym Bergfridzie też był więziony Henryk Probus, też książę piastowski, krewniak Rogatki. Także przez pewien moment było tutaj trochę niegrzecznie. Po Rogatce ostatnią piastówną, która była we własności zamku, była księżna Agnieszka, żona Bolka II. I tutaj Bolko II był bezdzietny i zastosował taki, miał szczwany plan, tylko mu ten plan trochę nie wyszedł. Otóż król czeski również nie miał potomka i się dogadali, że który pierwszy zejdzie,
to ten, co przeżył, obejmuje własność tego denata, powiedzmy. No i na nieszczęście właśnie Bolko był pierwszy. W tej umowie takim drobnym druczkiem, gwiazdeczka, wiecie, na dole, nie? Było napisane, że to przejdzie we własność króla czeskiego dopiero wtedy, jak zejdzie również Agnieszka, żona Bolka. I Agnieszka po śmierci Bolka zaczęła na potęgę te wszystkie, pewnie żeby zabezpieczyć się i raz, że finansowo, dwa, żeby sobie zrobić, że tak powiem, chody u szlachty, zaczęła wyprzedawać te wszystkie zamki w ręce szlachty śląskiej i tak też się stało z tym zamkiem. Zamek trafił na początek w ręce rodu Cedliców i później kolejno ta rotacja tych rodów była naprawdę duża. Momentami różnica między właścicielami to były 2 lata, więc bardzo dużo nazwisk. Najbardziej znane z tych rodów, które tutaj były we własności, to Cedlicowie, Redernowie, którzy też byli właścicielami właśnie wieży książęcej w Siedlęcinie, i Szawgoczowie oczywiście, bo chyba nie ma na Dolnym Śląsku zamku, tak, gdzieś na przestrzeni wieków Szawgocz nie był też właścicielem, także tutaj też. I taka sytuacja była do połowy XVII wieku. W połowie XVII wieku, w pierwszej połowie. Wojna 30-letnia i niewielkie oddziały szwedzkie zdobywały ten zamek i on był odbijany. Tak chyba z 6 razy, aż w końcu właściciele Śląska, czyli Habsburgowie, wnerwili się, powiedzieli: nie będziesz czuł, i wysadzili go w powietrze. Z tego pożaru, wybuchu została tylko ta cylindryczna wieża, a reszta obróciła się w romantyczną ruinę. Zaczął tutaj rosnąć las. Właściciel po wojnie już tych terenów, czy dokładnie tutaj Góry Zamkowej, nie opłacało mu się odbudowywać zamku, więc z tego gruzu, który tutaj powstał, wybudował ten pałac poniżej. Zatem o odbudowie nie ma tu mowy, bo musielibyśmy tamten zdemontować. A tu rósł las do przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy faktycznie weszła moda na romantyczne parki. Cała Góra Zamkowa została poprzecinana różnego rodzaju ścieżkami spacerowymi, miejscami, utworzono miejsca odpoczynku, ławeczki piaskowcowe, jakąś małą architekturę ogrodową i te ruiny przekształcono na punkt widokowy. Do początku lat 80. zeszłego wieku, czyli 1983, kiedy rozpoczęły się tutaj badania archeologiczne. Jest to najlepiej przebadany zamek w Polsce archeologicznie. Przewinęły się tu setki studentów archeologii i sukcesywnie przez te prawie 30 lat ten zamek, te pozostałości odsłaniano i odkrywano, badano ten zamek. A na koniec zostawiłam Państwu wisienkę na torcie. Widok z wieży. Jak Państwo sobie tam wejdziecie, 70 szerokich schodów. Na górze mamy do czego wzdychać. Tam widzimy całe Karkonosze, Góry Izerskie, Pogórze Kaczawskie, tą krainę wygasłych wulkanów. Widok niemalże ten sam jak ze Skywalku w Świeradowie, tylko że za mniejszą cenę. Choć przez długi czas po II wojnie światowej pozwalano wielu z tych obiektów niszczyć, obecnie z powrotem docenia się ich wartość, wkładając wiele wysiłków w przywrócenie rezydencjom dawnego blasku. Dzięki temu niemal każda miejscowość w okolicy może pochwalić się jakimś ciekawym obiektem. A jeśli pozostał Wam po dzisiejszej wyprawie niedosyt, to zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów pokazujących budowle leżące na szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów, w tym także Doliny Bobru.